Pierwej, jak ich mięsko w Krościcach, to mało kogo nazywaliśmy po imieniu albo nazwisku. Prawie każdy miał swoje jakieś przezwisko. Był Car, Giusto i Goguś, był Hajdźkop, Kangur i Cegła. Były Araby, Hecije i Taksije. Akurat te przezwiska, co wymienił, jakoś tak powstały, że on nie wiedział camu, ale wszyscy my ich używali. Niektórych wołaliśmy po przydomku, który wywodził się z domu, w którym mieszkali. Do nich należeli Betka, Syma albo Kipkę. Pierwej takie przydomki były na porządku dziennym. Ludzi nie zwali po nazwisku, no po domie, w którym mieszkał. Benedykt Twosek opowiadał no historyjki o gospodarstwie, z którego on się wywodzi. I choć od 3 pokoleń mieszkały ta urbany, ludzie ino jeszcze go dali do Gamrota. Do innych, bardziej znanych przydomków na górach należą Wołek, Glazder albo Klimiąt. Te przydomki pierwej były tak rozpowszechnione, że nawet Faroś nieraz w księgach kościelnych zamiast nazwiska pisał przydomek. Każdy, kto się zajmował kiedyś krościcką genealogią, znał ten problem. No lepiej oddamy głos komuś, kto krościcką genealogią zajmuje się już od poro 10 lat. Dopiero w XVIII wieku przekonano w drugiej połowie, że ty nazywasz się według ojca, a nie według miejsca, gdzie mieszkasz. Ale to było w pisaniu, a w mówieniu było inaczej. Za moich czasów mówiono, on się nazywa Gamrot, a pisze się Urban. I co jest dla badacza jest podpadające, że wtedy w XVIII wieku następuje zmiana nazwisk. Więc jeden z księży, Józef, jest napisany Kośny, to jest tam, gdzie leją chudy, czyli ta karczma jeszcze, ta budowla istnieje, a od pewnego momentu jest Pampuch. Moi prarodzice nazywali, wcześniej byli pisani Kozioł, a od pewnego momentu Gałuzka zwany Kozioł. Jedno ze sposobów powstania nazwisk to było, danego miejsca, to było jak nowy się wybudował. Więc nowy się wybudował, wtedy jego imię. W przypadku Tadeja to chodzi o Tadeusza Cebulę, który przybył tutaj do nas i na miejscu zwany kiedyś nazwiskowo Poluk, potem Bartyla. On z Bartylową córką się ożenił i wprowadził nazwisko Cebula, ale ponieważ był jedyny Tadeusz, to Tadej. Albo rzadkie imienia szczególnie, więc jedną z córek Kośnego nazywanych Kampa, gdzie obecnie jest sklep spożywczy blisko, jak on się nazywa? Tomi. To tam się żenił się Daniel Wiech. I ponieważ to był jedyny Daniel, to wtedy to miejsce nazwano do Daniela. Więc my go dali do Daniela, ale można było smarę dostać, jakby ten jego wnuk cię dopłód przy powiedzeniu czegoś takiego. Albo rzadkie imię, albo ktoś jakoś podpadł i wtedy tak używano. Pan Tomasz Zimolok urodził się w miejscu, gdzie Beno Koko, czyli między Majstrem a Strażą Pożarną, i dostał pół gospodarstwa, ale nie dostał posesji z domu. I on się wybudował oddzielnie. I wystarczyło, że jeden raz powiedział, jął się tu mięsko jak jaki grów. I ktoś to odłapał i od tego momentu już był nazywany grów. Józef Gieruk w młodości był znany z jakiegoś takiego luźnego sposobu bycia, lubiał się bawić, lubiał tańczyć, i on miał zwyczaj śpiewać ta bella mi. Coś tam jest, gdzie refrenik takie jest bella mi. Jakaś włoska piosenka i on sobie często to śpiewał i dlatego został nazwany Bellami i dodano mu n, Bellamin. Jeżeli przy tym jesteśmy, to pewna moda była nazywać mężczyznę od imienia kobiety. Pan Franciszek Kośny się ożenił z Kasią i był nazwany Kasiuk. Pan Prudlik ożenił się z Klarą Kokot i był nazwany Klaruk. Pan Lazik był nazywany Baruk, bo to była Bara. Pan Grzonka był nazywany Jewuluk. Pan Kulik był nazywany Jagnyscuk. I ciekawe, humorystyczne jest, że wracając do pierwszego pana Franciszka Kośnego,
który był nazwany od żony Kasiuk. I jak już się przyjęło, że on jest Kasiuk, to teraz okazało się, że Kasi było więcej we wsi. I żeby zidentyfikować, to nazwali Kasia Kasiołcka, bo ona jest żona od Kasiołka. Więc takie humorystyczne sprawy też u nas były.